Okej, halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Witamy dobry, serdecznie Wojtek. na live'ie fullstackowym naszej ścieżki QN, naszej ścieżki fullstackowej na Ahoyu. Dzisiaj sobie pogadamy trochę z Danielem Noworytą z okazji premiery kursu z Next.jsa, która była już w zeszłym tygodniu. Najpierw, zanim przejdziemy do pytań, które zadaliście nam i na Instagramie, i w innych social mediach, to krótko powiem dla osób, które oglądają ten live później tylko na YouTubie, że spotykamy się tutaj jako EduWeb, a EduWeb to jest serwis, który zawiera w sobie zawiera w sobie kursy technologiczne, doskonałe kursy technologiczne dla osób, które chcą nauczyć się technologii i rozwijać swoje kompetencje. Ostatnio nam Daniel nagrał drugi już kurs, prawda? To był twój drugi kurs. No to już tak, drugi kurs. Opowiedz najpierw w dwóch zdaniach o tym pierwszym kursie, który Y, już okrzepł trochę. Tak, w pierwszym kursie miałem okazję nagrać materiał dla początkujących związany z Tailwind CSS, wprowadzenie do Tailwind CSS, a tutaj już ten kurs, który mamy teraz, to już jest większa cegła, bo tutaj już ruszam temat produkcyjnej aplikacji, takiego wczesnego MVP powiedziałbym, bo też nie jesteśmy w stanie jakby poruszyć pewnych rzeczy bardzo dogłębnie w tak okrojonym czasie tych 8 godzin, które mamy na kurs. Natomiast tak jak mówię, no myślę, że zarówno Tailwind CSS polecam osobom, które są początkujące i chcą się nauczyć Tailwind CSS, natomiast tutaj Next.js i budowanie SaaS-a, ten kurs, o którym sobie dzisiaj będziemy więcej mówić na live, to jest dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych, które już troszeczkę znają TypeScript i chcą budować swoje aplikacje. Tam tutaj już mówimy więcej o rzeczach związanych z konfiguracją, z autentykacją użytkownika, z bazami danych i z takimi sprawami, które są związane z tym, żeby budować aplikacje już takie produkcyjne. No właśnie, i od tego zaczniemy, czyli zaczniemy od Next.jsa. Przed chwilą na rozgrzewce powiedziałeś, że to jest takie spore dzieło, które kosztowało naprawdę dużo pracy, więc najpierw opowiedz krótko o tym kursie, o kursie Next.jsa, co w nim się znajduje, na jakich przykładach pracujesz, jakie technologie zastosowałeś, jak Ci się nad tym pracowało, tak żeby osoby, które pierwszy raz słyszą o tym kursie, wiedziały, czy to jest coś dla nich. To generalnie rzecz biorąc, ja uczyłem się programowania po to, żeby tworzyć jakieś rozwiązania, żeby móc budować swoje aplikacje i nie ukrywam, że jakby też swój rozwój nakierunkowuję bardzo na rolę full stackową, czyli osoby, która potrafi od A do Z tak naprawdę zbudować całą aplikację internetową. I ten kurs właśnie jest czymś taką próbą mojej osoby przekazania całego doświadczenia, które mam na dzień dzisiejszy, związanego z tym, jak możemy budować swoje aplikacje, czy to do portfolio, czy to tak naprawdę już produkcyjnie, jako taki mały SaaS, na którym też być może można zarabiać. I w kursie poruszam takie tematy jak samo planowanie takiej aplikacji, jak autentykacja, autoryzacja użytkownika, z jakich rozwiązań korzystamy. Przede wszystkim wszystko bazujemy na Next.js i na TypeScriptie. To jest główna technologia, wokół się poruszamy podczas całego kursu i tutaj dobieram sobie poszczególne rozwiązania, które ja generalnie jestem mega fanem developer experience i staram się otaczać rozwiązaniami, które bardzo starają mi przyspieszać moją pracę, ułatwiać moją pracę i myślę, że w tym kursie jakby poruszyliśmy wszystko, co jest niezbędne dla kogoś, kto chciałby stworzyć sobie taką pierwszą wersję aplikacji produkcyjnej. Aplikację też wydeployowaliśmy sobie na Verselu tak naprawdę i myślę, że ktoś, kto przejdzie ten kurs od A do Z, będzie mógł jak najbardziej tworzyć swoje aplikacje internetowe i będzie mógł tak naprawdę podpinać pod nie już bazę danych. Mamy też dosyć obszerny moduł w samym kursie, jest o Prismie, o łączeniu z bazą danych, o seedowaniu danymi testowymi takiej bazy danych, żebyśmy my jako deweloperzy mogli już sobie pracować na aplikacji, praktycznie symulować sytuację, kiedy ta aplikacja może być już produkcyjna, tak, pokazuje tam techniki, jakie można stosować przy generowaniu swoich danych testowych do seedowania bazy danych. Później przechodzimy też przez temat autoryzacji, autentykacji użytkownika. Ja tutaj korzystam z gotowego rozwiązania
w postaci Clerka. Jest też dosyć takie popularne rozwiązanie dzisiaj w świecie Next.jsa i pokazuje, jak można sobie to zaimplementować. Warto dodać, że tak naprawdę cały kurs bazuje na Uprouterze, czyli na najnowszej wersji Next.jsa, także osoby, które są zainteresowane uczeniem się najnowszej wersji, jak najbardziej znajdą tutaj coś dla siebie. Sam nie ukrywam, że chciałem właśnie pokazać, w jaki sposób można już na produkcji wykorzystać najnowszego Next.jsa i Uprouter. Mamy Server Actions też poruszone w tym, także myślę, że osoby, które chcą zgłębić troszeczkę bardziej świat Next.jsa i całego tego ekosystemu rozwiązań, które są stosowane do budowania aplikacji w tym ekosystemie, myślę, że znajdą coś dla siebie na pewno. Okej, tutaj od razu mam pytanie z czatu od Tomasza. Kurs porusza tylko kwestie techniczne, czy jest też jakaś sekcja dedykowana projektowaniu solucji, przechodzeniu od koncepcji do kodu? Nie, w całym kursie generalnie rzecz biorąc większość kursu powiedziałbym to jest kodowanie, natomiast chodziło mi też o to, żeby pokazać, już wydeployować aplikację gotową, tak jakby dla osoby, która też chce ze mną podążać tą ścieżką. Natomiast też bardzo dużo na początku poświęcam czasu całemu jakby pomysłowi, w jaki sposób wpadłem na pomysł, w jaki sposób dobieram modele poszczególne do rozwiązania danego problemu. W kursie budujemy aplikacje do zarządzania swoimi subskrypcjami, czyli swoimi opłatami miesięcznymi i na bazie tego budujemy sobie właśnie taki dashboard, aplikację, gdzie użytkownik może się zalogować, może tworzyć pewne grupy swoich opłat, dodawać nowe opłaty, edytować je. Jest to taki zalążek takiej naprawdę już pełnoprawnej aplikacji i staram się też bardzo dużo rzeczy pokazywać na diagramach, żeby też nie siedzimy tylko w samym kodzie, gdzie już implementujemy dane rozwiązanie, natomiast też bardzo dużo jest takiego omawiania około budowania produktu, pełnoprawnego produktu. Także nie tylko sam kod, ale też sama ta logika związana z tym, jak dochodzimy do danego rozwiązania i w jaki sposób dobieramy pewne rozwiązania do danego problemu. Okej, super. Powiedz mi teraz, dla osób, które są jeszcze totalnie początkujące na ścieżce fullstackowej, to jaką minimalną wiedzę oni powinni mieć, żeby realnie skorzystać z tej wiedzy, którą tam pokazujesz? Jakby czego już muszą, co już potrafią, co już muszą umieć w tym momencie, żeby efektywnie rozpocząć? Myślę, że niezbędne będzie jednak tutaj znajomość Reacta. TypeScript niekoniecznie, bo tak naprawdę jeżeli ktoś zna JavaScript, to bardzo łatwo będzie mu się połapać w tym, co tam piszemy. Podstawy, no myślę, że React, najważniejsza rzecz, tak? Cała reszta jest wytłumaczona przeze mnie tak naprawdę, bo zarówno Next.js zaczynamy od samego początku, od czy to budowania routingu, który pokazuje na diagramach, potem przenosimy to na kod, cała implementacja sitowania i podłączenie z bazą danych za pomocą Prismy też jakby prowadzę każdego tutaj za rękę, w jaki sposób od samego początku do końca można podłączyć się z taką bazą danych, można taką bazę danych zaimplementować w swojej aplikacji. I myślę, że no niezbędną wiedzą, którą tutaj trzeba posiadać, jest jednak React.js i jakieś podstawy Tailwind CSS. Ale Tailwind CSS, jeżeli ktoś chce, mamy fajny kurs, który też udało mi się nagrać wcześniej, podstawy wprowadzenia do Tailwind CSS, także też polecam każdemu, kto by chciał się zapoznać z tą technologią jeszcze przed przerobieniem sobie tego kursu. Okej. Kolejne pytanie podchodzi z Instagrama i ono dotyczy tego, dlaczego w kursach najczęściej autoryzacja jest oparta na jakimś gotowym rozwiązaniu. Generalnie jest to oparte głównie, autoryzacja, autentykacja użytkownika jest bardzo ważnym elementem każdej produkcyjnej aplikacji internetowej i oczywiście, jeżeli mamy zespół, armię programistów, to budujemy sobie takie rozwiązania samemu, tworząc jakiś user profile service czy cokolwiek innego, tak? Natomiast bardzo często korzysta się jednak ze gotowych, sprawdzonych rozwiązań jak OAuth. W tym przypadku chciałem pokazać tutaj gotowe rozwiązanie w przypadku Clerka, ale też nie obyło się tutaj bez modyfikowania dosyć znaczącego, standardowego podejścia, które znajdziecie na internecie, które pokazuje wam, w jaki sposób możecie używać Clerk. Nawet w samej dokumentacji Clerka pewne rzeczy nie były do końca wyjaśnione. Ja to też pokazuję w kursie, w jaki sposób
gotowe rozwiązanie, które mamy, bo bardzo często problemem tych gotowych rozwiązań jest to, że dane naszych użytkowników są przechowywane gdzieś indziej, prawda? Nie mamy dostępu bezpośrednio do tych danych, my tylko jakby dostajemy tokeny, czy jakiś sposób identyfikowania danego użytkownika w naszej sesji. Natomiast ja w tym kursie też pokazuję Wam, w jaki sposób już podczas logowania, już podczas rejestracji danego użytkownika za pomocą webhooków, które Clerk też udostępnia nam jako deweloperom, możemy też te dane tak naprawdę 1 do 1 zmapować sobie i przenieść do naszej bazy danych. I to wszystko jest też pokazane w tym kursie, w jaki sposób już podczas zapisywania się danego użytkownika przez Clerk tak naprawdę przekazujemy te dane, które normalnie lądują tylko na Clerku, natomiast ja Wam pokazuję, w jaki sposób możecie to zrobić tak, żeby dane też lądowały w Waszej bazie danych finalnie. A jeżeli chodzi o, przepraszam, jeszcze Ci przerwę, Wojtek, jeżeli chodzi, dlaczego korzystamy z gotowego rozwiązania, no bo też stworzenie takiego rozwiązania od podstaw, które miałoby sens i które miałoby sens produkcyjny, jest bardzo trudnym zadaniem, no bo generalnie bezpieczeństwo, autoryzacja użytkownika to jest temat dosyć złożony, Ekstremalnie wrażliwy. Tak, dokładnie. Nawet jeżeli chcemy to oprzeć na prostych tokenach JVT, to i tak tam są takie kruczki, o które musimy zadbać, dlatego też bardzo często we wczesnych wersjach produktu, tak zwanych MVP, to jest to, co chciałem pokazać w tym kursie, bardzo często stosuje się z gotowych rozwiązań, żeby jak najszybciej dojść do pewnego momentu, w którym możemy udostępnić dane rozwiązanie użytkownikom, gdzie udostępniamy im możliwość logowania się i sesję, którą możemy sobie później odczytywać. No to jest też pierwsze, co mi przyszło do głowy, że prawdopodobnie to jest tak wrażliwy proces i tak skomplikowany, że budowanie go na samym początku jest trochę większe zwykle od budowania w ogóle całego projektu, prawda? Zgadza się. No generalnie na początku, jak budujemy sobie swoje MVP, to też poruszam w kursie, że bardzo ważna jest jak najszybsza walidacja naszych pomysłów, tak? Jeżeli mamy pomysł jakiś biznesowy, chcemy dostarczyć jakieś rozwiązanie naszym potencjalnym klientom, na początku mogą być to nasi znajomi, no to ja mam podejście takie, nie tylko ja, ale ludzie, którzy tworzą rozwiązania w internecie, bootstrapują te rozwiązania, mają podejście takie, żeby jak najszybciej sprawdzić, czy coś rzeczywiście ma sens, tak? Dlatego też opieramy się na gotowych rozwiązaniach, żeby jak najszybciej dostarczyć minimalny valuable product do końcowego użytkownika, żebyśmy jak najszybciej mogli uzyskać ten feedback od użytkownika i wprowadzać odpowiednie poprawki do naszego rozumowania. No bo tak naprawdę jako deweloperzy, szczególnie jako solo founderzy, bootstraperzy, jesteśmy bardzo ograniczeni, tak? Mamy bardzo ograniczone pole widzenia i mamy jakiś tam pomysł na biznes, ale też musimy go dosyć dobrze zwalidować. I sam landing page, przedstawienie oferty nie wystarczy. Myślę, że ważne jest, żeby jak najszybciej oddać to rozwiązanie w ręce użytkowników i poznać ich opinię na ten temat. Super. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je na czacie na EduWebie oraz jeżeli jesteście to na YouTubie. Natomiast ja chciałem jeszcze pociągnąć ten temat, bo on jest niezwykle ciekawy i niezwykle często się przewija w różnych poleceniach osób, które już mają kilka projektów za sobą, czyli żeby najpierw walidować, budować te minimalne wersje, a dopiero potem budować wielkie docelowe produkty. Czy ty miałeś takie historie, gdzie zbudowałeś coś dużego za szybko? No zdecydowanie tak. Dużo moich projektów, które jakby prywatnie sobie buduję, jakby od razu staram się budować mega produkcyjnie, a w większości tak naprawdę nie ma to większego sensu, bo no chyba, że budujemy coś dla siebie i wiemy, że będziemy z danym rozwiązaniem długo ożenieni, tak, że długo będziemy z niego korzystać, że to jest rozwiązanie stricte dla nas, to nie musimy tutaj za bardzo jakby zwracać na takie rzeczy uwagi. Natomiast jeżeli chcemy walidować nasz pomysł biznesowy, to myślę, że bardzo ważne jest jednak to, żeby skupić się bardziej na dostarczeniu tego gotowego rozwiązania, które jest w minimalnym stopniu przydatne dla naszych użytkowników, jak najszybciej na rynek, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście pomysł, na który wpadliśmy, pomysł, który budujemy, któremu chcemy poświęcić miesiąc, 2, 3 naszego życia, ma jakikolwiek sens i czy ktokolwiek będzie chciał z tego korzystać, tak? Okej, zostały nam dwa ostatnie pytania. Zgodnie z obietnicą nie będziemy przeciągać, jeżeli nie będzie pytań, więc dwa ostatnie pytania. Pierwsze to, dlaczego domyślnie w komponentach Next.js nie mamy dostępu do API przeglądarki? No jest to związane trochę z tym, że nowy Next.js
zmienia swoje podejście drastycznie do tego, jak budujemy aplikacje internetowe i w nowym Next.jsie tak naprawdę wszystko domyślnie jest komponentami po stronie serwera, nie po stronie klienta, a wiadomo, jeżeli jesteśmy jeszcze na serwerze, no to nie mamy dostępu do API przeglądarkowego, do obiektu window i dlatego też bardzo często albo musimy sprawdzić, czy już jesteśmy po stronie klienta, albo musimy po prostu przerobić nasz komponent na komponent po stronie klienta. Natomiast myślę, że jest to dobry shift, który teraz się dzieje ogólnie w web developmencie, że troszeczkę wracamy do czasów starego PHP, gdzie wszystko serwowaliśmy właśnie ze strony z serwera do użytkownika. Teraz troszeczkę zatoczyliśmy koło i też staramy się, żeby ten bundle był jak najmniejszy po stronie użytkownika końcowego i myślę, że ma to jak najbardziej sens, żebyśmy my jako deweloperzy zwracali też większą uwagę, czy rzeczywiście pewne elementy na naszej stronie wymagają tego JavaScriptu, czy rzeczywiście jest tam jakaś interakcja, czy może być to po prostu statycznie generowana część, którą użytkownik dostaje bezpośrednio z serwera. Spojrzę na pytania. Dla osób, które nas oglądają, przypominam, że jesteśmy na EduWebie, ale jesteśmy też Daniela cały czas można zobaczyć na naszej ścieżce Full Stack Developer w naszym Ahoyu. Tak, ja w ogóle zachęcam Was bardzo serdecznie, jeżeli ktoś obejrzy ten live po czasie, jeżeli nie jest teraz z nami, nie może zadać pytań. Ja cały czas jestem na Ahoy, na ścieżce Full Stack, także zadawajcie swoje pytania. Jeżeli coś się tam pojawi, jak najbardziej postaram się odpowiedzieć. Dobrze, i pytanie, które mi tu jeszcze na końcu zostało, to do czego przydają się grupy podczas organizowania nawigacji i routingu w Next.jsie? No, jest to dosyć potrzebna funkcjonalność z tego względu, że bardzo często chcemy pod jakby jednym levelem routingu pokazać dwa rodzaje, czy to nawigacji, czy to layoutów i w tym wspomagają nam właśnie grupy, grupowanie routingu. Ja to też w kursie pokazuję, wyjaśniam na przykładzie konkretnym, gdzie mamy aplikację, gdzie mamy adres URL, powiedzmy localhost 3000, później mamy slash i mamy adres albo dashboard, albo main page czy blog, tak? I dashboard ma zupełnie inną nawigację niż main page, natomiast obydwie te strony znajdują się tak naprawdę na tym samym levelu w drzewku naszej nawigacji w stronie, routingu w naszej stronie. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie grupowanie routów w taki sposób, że grupując ruty możemy osobno określić sobie layout czy nawigację dla danej ścieżki, nawet jeżeli ona jest tak naprawdę na tym samym levelu co inna ścieżka, która już ma też jakiś layout określony. Czyli to jest jakby rozwiązanie tego problemu, jeżeli ktoś chce tak naprawdę pod jedną domeną budować sobie i aplikację, i stronę sprzedażową swojego rozwiązania. To jest to, co pokazuję na tym kursie, gdzie tak naprawdę pod jedną domeną mamy landing page i tak naprawdę na tym samym levelu mamy dashboard i całą aplikację. Okej. W takim razie z tego co widzę, pytań więcej nie mamy. Mamy tylko tutaj od Grzegorza pytanie, czy są plany na kurs Next i Supabase? Zobaczymy, Grzegorz, jak przyjmie się w ogóle temat Nexta na ścieżce full stack, bo tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj w Polsce, na polskim jakby rynku nie jest to jeszcze jak bardzo popularny temat, chociaż bardzo dużo ludzi, jest taki zauważalny hype na Next.js za granicą i myślę, że coraz więcej też ofert pracy też pojawia się w tej technologii, dlatego też chcieliśmy poruszyć ten framework i myślę, że tak naprawdę jeżeli chodzi o Supabase, no to jakby podążając krok po kroku za mną w tym kursie, możesz sobie dosyć łatwo podmienić swoje rozwiązanie bazodanowe. My tutaj korzystamy z Prismy i z PostgreSQL-a hostowanego na DigitalOcean, natomiast ty możesz sobie jak najbardziej skorzystać sobie z Supabase i tak naprawdę Prisma też ma wsparcie i możesz sobie tam za pomocą odpowiednich connection strings prawdopodobnie też utworzyć połączenie z twoją bazą danych na Supabase, także nie powinno być to jakimś wielkim problemem, myślę. Okej. Tu pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Tomasza dotyczące diagramów przy planowaniu projektu. Czy jest jakiś proces, za którym podążasz?
Generalnie diagramy służą głównie w tym kursie do tego, żeby pokazać mój tok myślenia, w jaki sposób ja podchodzę do rozwiązywania pewnych rzeczy. Głównie posługiwałem się nimi, z tego co pamiętam, przy tworzeniu tego kursu, przy wyjaśnianiu właśnie czy to grupowania routingu, czy też schematu bazy danych, w jaki sposób pewne relacje występują w bazie danych pomiędzy użytkownikiem, subskrypcją i płatnością danej subskrypcji. To pokazuję na diagramach. I chciałem jakby pokazać mój sposób, moje podejście do tego, w jaki sposób ja staram się wizualizować pewne pomysły biznesowe, w jaki sposób ja staram się wizualizować to, jak powinna wyglądać dana logika już w samym kodzie, tak? Myślę, że dużo łatwiej jest nam implementować pewne rozwiązania, jeżeli najpierw to zobaczymy za pomocą pewnych diagramów, tak? Zobaczymy, w jaki sposób układają się relacje pomiędzy poszczególnymi encjami w bazie danych i później bazując na tym możemy wprowadzić na naszych modelach pewne poprawki, najpierw na naszym diagramie, a potem możemy to od razu sobie zaimplementować. W naszym przypadku była to Prisma Schema, gdzie określamy po prostu model danych, które znajdują się w naszej bazie danych, tak? I relacji między nimi. Czyli prosta wizualizacja zawsze bardzo się przydaje do tego, żeby to ogarnąć rozumem na samym początku. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie jak tworzymy swoje rozwiązania i mamy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, natomiast dużo rzeczy nie jesteśmy w stanie od razu jakby wziąć pod uwagę, tak? Dopiero pewne rzeczy wychodzą też w czasie budowania, dlatego też proste narysowanie sobie, czy to przepływu ścieżek stanu w naszych komponentach, czy to właśnie modeli danych, które chcemy zamodelować, które chcemy mieć w naszej bazie danych, myślę, że bardzo pomaga nam też przy samym tworzeniu czy to frontendu, czy to backendu, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli mamy fajnie zamodelowane dane, no to też to bardzo nam pomaga bo przy tworzeniu odpowiedniej hierarchii komponentów na samym frontendzie, tak? Widoków, zależności pomiędzy tymi widokami możemy się już wtedy zastanowić, tak naprawdę, które elementy będą interaktywne, w których elementach właśnie będziemy potrzebowali te logiki po stronie klienta, a które elementy mogą być tak naprawdę tylko do wyświetlenia danych i będą służyły nam tylko i wyłącznie do pobierania danych po stronie backendu i wyświetlania ich użytkownikowi. Okej, nie mamy z tego co widzę więcej pytań, więc możemy Wam tylko jeszcze zaspoilerować, bo już powoli zdradzamy nasze plany na najbliższy czas, czyli to, że będziemy zapraszać Was do kursów, które będziemy nazywać sprintami, które będą całą naszą w zasadzie jesień i najbliższe miesiące dominować. Każda ścieżka tematyczna u nas będzie miała swoje sprinty technologiczne, w czasie których przez 3 tygodnie będziemy uczyli się jakiejś jednej konkretnej umiejętności w taki sposób, żeby bardzo szybko przejść do konkretnej wiedzy, do konkretnych rezultatów, poświęcać się na to około pół godziny dziennie i żebyście mogli jeszcze szybciej wdrażać to, co robicie, bo jednym z minusów niestety kursów, które się kupuje na zapas i na kiedyś jest to, że nie są nigdy przerabiane, więc trochę idziemy krok do przodu. Zapraszamy Was do interaktywnego przerabiania kursów razem z całymi grupami ludzi, bo będziemy startować przerabianie kursu jednocześnie. Będziemy mieli tam jeszcze dostęp do społeczności, będziemy mieli naszych instruktorów i nauczycieli, którzy będą nam pokazywać różne technologie. Jeśli chodzi o full stacka, to jeśli dobrze kojarzę i już mogę zdradzić, to chyba zaczniemy od Nesta, prawda? Zgadza się, tak. Jest planowana pierwsza kohorta z Nesta, także jeżeli jesteście zainteresowani tą technologią, nauką tej technologii, to myślę, że zapraszam Was bardzo serdecznie na Ahoy, na EduWeb. Myślę, że będzie to bardzo nowatorskie podejście do edukacji w Polsce, bo edukacja online w Polsce opiera się głównie na materiałach, na kursach online, które przerabiamy w swoim tempie, natomiast to, co chcemy Wam zaproponować, znacznie wybiega poza tradycyjną edukację i myślę, że mamy to przetestowane. Testowałem to sam na sobie, tak naprawdę biorąc udział w niektórych kursach, czy to Adama, czy Grzegorza wcześniej i myślę, że taki sposób nauki jest dużo bardziej efektywny niż samo przerabianie kursu online swoim tempem, tak? Myślę, że nauka w grupie, nauka codziennie, przerabianie danego materiału i skupienie się na konkretnej umiejętności da Wam dużo większe rezultaty. Tak, dokładnie, więc serdecznie Was zapraszamy do obserwowania, a w zasadzie już nawet do dołączenia do EduWeba. Tam oczywiście cały czas są te kursy, których zasób już jest i je możecie przerabiać w dowolnym momencie, ale to będzie taki krok w stronę trochę bardziej odświeżenia formy edukacji, do czegoś, co ma być jeszcze skuteczniejsze, a przede wszystkim krótkie, dopasowane do Waszych potrzeb, więc te całe sprinty będą krótkie, będą się szybko zaczynały, szybko kończyły, będzie ich dużo i będą dawały konkretną wartość. Mamy nadzieję, że to będzie coś, co pozwoli Wam
dużo lepiej skorzystać z tych rzeczy, które przygotowujemy. Obecnie jesteśmy już w fazie finalnego wdrażania tych wszystkich rzeczy, które Wam zaprezentujemy, więc jeszcze odrobina cierpliwości, jeszcze mało komu o tym mówimy, natomiast już się zbliża czas, kiedy będziemy o tym mówić bardzo szeroko, więc serdecznie zapraszamy Was do obserwowania. Czy jeszcze jakieś słowa na zakończenie, Daniel? Ja chciałem po prostu zachęcić Was bardzo serdecznie do próbowania, do eksplorowania, do budowania swoich rozwiązań, swoich produktów, do odwiedzania Ahoy, do odwiedzania EduWeb. Myślę, że znajdziecie tam mnóstwo fajnych materiałów dla siebie i myślę, co do tych kohort jeszcze raz, to myślę, że osoby, które uczyły się samemu i raz spróbują takiej nauki w kohorcie z kimkolwiek, zobaczą, jaka to jest wielka różnica. Z mojej perspektywy mogę Wam powiedzieć tylko tyle, bo też jestem samoukiem, który uczył się prawie 3 lata samemu programowania i w momencie, w którym dostałem swoją pierwszą pracę i skoczyłem do realnego zespołu projektowego, to tak naprawdę szybkość mojej nauki wzrosła gdzieś 8-10-krotnie. I tutaj mamy tą samą sytuację w kohortach, bo będziemy spotykać się w małych grupach ludzi, które chcą jakby nauczyć się konkretnego tematu i w tym momencie zobaczycie, że od razu dostajecie feedback do swoich działań innych osób w grupie. Będziemy wszyscy poruszać się wokół jednego tematu, będziemy skupieni wokół jednego tematu, wokół konkretnej umiejętności, także myślę, że takie pomieszanie różnych punktów widzenia, czy to naszych właśnie tutaj wykładowców, których mamy na EduWeb, czy to Was jako uczestników danej kohorty pozwoli nam stworzyć taki miks doświadczenia, z którego każdy będzie mógł wynieść tak naprawdę konkretną, praktyczną umiejętność na końcu. Tak jest, dokładnie. Będziemy szerzej Wam opisywać to już niedługo. Bardzo Wam dziękujemy dzisiaj za poświęcony czas. Akurat mija nam pół godziny, więc bardzo sprawnie załatwiliśmy naszą listę pytań. Wielkie dzięki, Daniel, i oczywiście widzimy się na EduWebie i widzimy się na Ahoyu. Tam serdecznie zapraszamy. Linki, jeżeli oglądacie to w social mediach, zobaczycie gdzieś poniżej albo powyżej. A tymczasem wielkie dzięki i ahoj. Dzięki, ahoj, cześć.